Serdecznie witam w drugim odcinku playlisty Wiatr ze Wschodu pod tytułem Małpia Teoria. W poprzednim odcinku opowiedziałem o superbogatej rodzinie Rothschildów, wrogiej dla carskiej rodziny Romanowów oraz jej planie nowego porządku świata. W tym odcinku opowiem o wojnie wywołanej przez Rothschildów oraz o utopijnej teorii pewnego człowieka. W książce Planeta Rothschildów znajdujemy informacje o wojnie krymskiej z lat 1853 do 1856. Wojna krymska była wojną pomiędzy Rosją a koalicją Wielkiej Brytanii, Francji i Imperium Otomańskiego, czyli Turcji. Działania wojenne w większej części toczą się na Półwyspie Krymskim. Oficjalnym celem wojny jest walka o wpływy nad tym terytorium oraz kontrola otomańskiego imperium rządzącego Palestyną. Rosyjski car Mikołaj I próbował uniknąć wojny i zapewniał przedstawicieli Wielkiej Brytanii, że jedynym jego interesem jest ochrona ortodoksyjnych chrześcijan pod rządami otomańskiego imperium. Jego wysiłki były daremne, gdyż Wielka Brytania należała już do Rothschildów, którzy parli do wojny, wciągając do niej również Francję. Wszystkie wysiłki wojenne po stronie Anglosasów finansowała bogata rodzina bankierska. Podsumowując, wojna krymska z 1853 roku została wywołana przez Rothschildów, którzy ją sponsorowali i doprowadzili do koalicji Wielkiej Brytanii, Francji i Imperium Otomańskiego przeciwko carskiej Rosji. Car Mikołaj I bezskutecznie próbował unikać tej wojny. Jaki był przebieg wojny krymskiej? Po 2,5 roku wojny odbyły się negocjacje pokojowe pod rządami cara Aleksandra II, syna i następcy Mikołaja I. Rosja i Turcja wyraziły zgodę o niezakładanie żadnych baz morskich na Morzu Czarnym. Utrata portów na Morzu Czarnym była niekorzystna dla Rosji, ale wkrótce odzyska porty czarnomorskie z powrotem. Wyniki wojny krymskiej zapowiadają przyszłe wydarzenia. Jest to pierwsza bezpośrednia napaść na Rosję przez siły nowego porządku świata. Pokojowe negocjacje po wojnie krymskiej spowodowały, że zarówno Rosja, jak i Turcja utraciły możliwość zakładania baz morskich na Morzu Czarnym. Pozostawmy zmagania wojenne Rosji i przyjrzyjmy się teorii żydowskiego naukowca Charlesa Darwina z 1859 o ewolucji gatunków rozpropagowanej szeroko w mediach. Twierdzenia Charlesa Darwina w jego książce o pochodzeniu gatunków wywołują ogromny sceptycyzm, że całe życie powstało od wspólnego przodka. Niemożliwa do przetestowania i obserwacji teoria ewolucji utrzymuje, że samopowstałe, jednokomórkowe stworzenia w bardzo długim czasie zmieniły się w rybę, następnie w płaza, potem w bujającą się na drzewach małpę i następnie w ludzką istotę. King krytykuje teorię Darwina. Ogromne dziury w darwinizmie i jego pracach są wypełnione logiką błędnych rozumowań i retorycznych trików. Od samego początku Darwin uzyskuje korzyści z intensywnej reklamy prowadzonej w mediach i grupach akademickich. Nawet najmniejsza krytyka ewolucji wywołuje oskarżenia o ignorancję i brak wykształcenia. Kultowa akceptacja darwinizmu zrobiła wiele, żeby zniszczyć wiarę w najwyższego Stwórcę, jak również w moralne standardy, które logicznie wynikają z takiej wiary. Historia pokazuje, że ludzie bez zakorzenionych zasad moralnych nie mogą sami kierować swoimi rządami. Po pewnym czasie wystąpi ich degeneracja i staną się łatwą ofiarą dla tyranów. Podsumowując, teoria Darwina jest niemożliwa do sprawdzenia,
oraz jest pełna błędnego rozumowania i wywołuje wiele sceptycznych opinii. Teoria ta była przereklamowana w mediach i kręgach naukowych, a jej przeciwnicy byli ostro atakowani. Propagowanie kultu darwinizmu ma na celu zniszczenie wiary w najwyższego Stwórcę. Tak więc nie jest zaskoczeniem fakt, że Karol Marx w swojej pracy z 1873 Kapitał pisze dedykację dla Charlesa Darwina. Praca Darwina dobrze pasuje dla moich celów, gdyż dostarcza podstawę w naukach przyrodniczych dla historycznej walki klasowej. Również komunistyczna ikona Friedrich Engels w 1859, czytając jedną z pierwszych kopii pracy Darwina, wysłał list do Marksa, w którym pisał: a wspominając o Darwinie, którego właśnie w tej chwili czytam, jest absolutnie doskonały. Inny komunistyczny przywódca, Wilhelm Liebknecht, opisywał, jak ogromne poruszenie wywołała teoria Darwina w kręgach komunistycznych. Kiedy Darwin wyciągnął wnioski z jego pracy badawczej i przedstawił je dla opinii publicznej, my miesiącami nie mówiliśmy o niczym innym, tylko o Darwinie i jego ogromnemu znaczeniu na odkrycia naukowe. Teoria żydowskiego szarlatana Darwina z 1859 była tylko urojeniami chorego umysłu, ale doskonale pasowała do ideologii komunistycznej. Użycie pełnej błędów teorii przez komunistów i globalistów miało na celu zniszczenie wiary w inteligentnego Stwórcę oraz związanych z nim cnót wyższych. Pustka utworzona przez brak Boga mogła być teraz zastąpiona rządem centralnym, czczonym przez zdemoralizowanych i zdegenerowanych ludzi. Furora, którą teoria uzyskała, była możliwa dzięki superbogatym sponsorom żydowskiego pochodzenia, którzy będąc właścicielami mediów i sponsorując grantami świat akademicki, mogli kształtować fałszywe opinie i ogłupiać społeczeństwo. Pozostaje tylko pytanie, czy Darwin nie zdawał sobie sprawy z błędności głoszonej teorii? Czy może jednak świadomie promował swoje rzekome odkrycie, korzystając z hojnych dotacji? Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek drugi, w którym opowiedziałem o wojnie krymskiej i utopijnej teorii żydowskiego szarlatana. Serdecznie zapraszam na odcinek trzeci pod tytułem Fałszywy powód.